sobie hala główna, biletomaty, kawiarnia i peron 1.7, kasy biletowe, poczekalnia. W poczekalni jest McDonald's, jest Costa Coffee czy coś takiego, jakaś kawiarnia. Są tramwaje i autobusy. Od 1 do 4 są perony dalekobieżne, a 5. peron jest uniwersalny, 6. i 7. jest podmiejski. Także tutaj są kasy i można z drugiej strony jeszcze wejść do kasy. Idę dalej. Ten budynek był kiedyś informacją, teraz jest Costa Coffee. Tutaj nie wchodzę do kasy, bo jest za dużo ludzi, ale za tymi szklanymi drzwiami jest kasa. No trochę się zmieniło. Tam mamy tego McDonalda, a tu wejście na perony i kasy. Tu mamy wejście na perony i tu mamy tablicę przyjazdów. Tutaj tablice odjazdów. Idziemy na perony. Kiedyś moja żona chciała, jak Pierwszy peron do Berlina. Mamy dla niepełnosprawnych, można wjechać. Jeszcze nie widziałam, jak to działa, szczerze mówiąc. Wyszłam z tunelu podziemnego, z peronów i z zewnątrz wygląda tak. Dworzec, zaraz Wam pokażę dalej. Wejście na perony. Idziemy dalej. Tutaj mamy pętlę autobusów. Przyjeżdżałam tutaj na pętlę autobusem na ten dworzec. Tak wygląda dworzec Warszawa Wschodnia. To jest ulica Kijowska. W sumie chyba najdłuższy budynek w Polsce mieszkalny. Zobaczcie, kiedyś tak się mówiło, teraz nie wiem, to było ze 30 lat temu. Tutaj mamy autobusy. Kiedyś przyjeżdżał autobus z mojej dzielnicy, można powiedzieć. W sumie widzę, że teraz przyjeżdża, ale inny numer. Więcej jest autobusów, kiedyś nie było tyle w latach 90. Dworzec Wschodni to był taki dla mnie najbardziej uczęszczany dworzec. Ponieważ tutaj przyjeżdżałam, zaczynałam podróż, a na Centralnej kończyłam podróż. Tak jak już mówiłam, trzeba było zajmować miejsca na Warszawie Wschodniej, w Karkonoszach, bo na Centralnej można by było się obyć ze smakiem. Idziemy dalej.
jest drugie przejście. To jest pierwsze przejście. To jest drugi peron. Jest trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Tutaj można sobie też sprawdzić odjazdy i przyjazdy. Teraz jest czwarty peron. To są wszystkie od 1 do 4 dalekobieżne, 5 uniwersalny, 6, 7 podmiejski. Pierwsze wyjście na perony i kończy się na peronie 5. To są perony do dyspozycji pociągów dalekobieżnych. Właśnie jest uniwersalny, czyli jakby nie jest wskazane, ale no jakby do 5 peronu tutaj jest. I zobaczcie, nie ma 6, 7. Zaraz Wam dalej pokażę. Perony 6, 7, dworzec podmiejski, dworzec autobusowy, czyli tak, tutaj jest dworzec autobusowy pod tym zadaszeniem i na peron 6, 7 trzeba przejść do innego wyjścia. Jeszcze Wam powiem, bo tak się o dworcach tak też interesuje, że to miał być dworzec początkowo brzeski, Terespolski był, ale później go przesunęli i zrobili wschodni. Tu jest dworzec autobusowy, to jest też po 2012 był zrobiony ten dworzec, 10 lat istniejący, bo tam były taka uliczka, była jedna chyba i autobusy stały. Idziemy dalej. Jest dworzec podmiejski i tu są 2 perony, także on jest podzielony. Można drugim wyjściem wejść na wszystkie perony, bo pierwsze jest po lewej, drugie wyjście jest tutaj przy drzewie, a trzecie jest dalej. To też na początku pokazywałam. I dworzec wschodni, pokażę Wam jak jest w środku. No i tak wygląda. A teraz idziemy do przejścia podziemnego. Pociąg wjeżdża, zobaczcie. Tutaj wiele pociągów zaczyna i kończy bieg. Większość, bardzo dużo, więcej niż z Warszawy Centralnej i Zachodniej. I zobaczcie, wejście peron 1-7, czyli można tutaj już teraz na wszystkie perony wejść. Kujawiak, piła główna, hełm, Kujawiak z Gryfinem. Idę pokazać Wam dalej. Kujawiak odjeżdża. Koleje mazowieckie też odjeżdżają. EN 57 AKM, a tutaj wagony, o takie nowsze i kombo nawet jest. Na pierwszy peron wjeżdża Fredro do Wrocławia. EP 08009 przyjechała. Lokomotywa słynna to stoi. W ogóle mogłabym iść na peron
6, tam lepiej widać. Tutaj wjeżdża Naukowska na 4. peron. Przy peronie 4. Naukowska z lokomotywą EP07 1015. Naukowską to często przyjeżdżałam na wschodnią. Jeszcze tutaj nigdy nie nagrywałam, nigdy tutaj nie byłam. Tęcza jest po lewej. Pojechały koleje mazowieckie. Tam stoi EP07. Ta lokomotywa często stoi tutaj. Czasem jest inna, czasem ta. Chyba ostatnio to cały czas stoi ta sama. Tam dalej jedzie też EP07. Zaraz będzie jechała jedna koło drugiej. O, właśnie jedzie na pusto. Pewnie była jako dodatkowa lokomotywa i teraz ją odczepili i ona wraca na tory postojowe. Może będzie znowu potrzebna, więc za daleko nie jedzie. Bo przecież ona jest w pracy cały czas, przyjeżdżają pociągi, odjeżdżają, trzeba podczepiać, odczepiać. EN71. Zeszłam z peronu 7, idę i pokażę Wam zakamarki peronu 7 i zakamarki wschodniej. Powiem szczerze, że jestem tu pierwszy raz, ale tysiące razy tędy przejeżdżałam służbowo i prywatnie. Wydaje mi się, że chyba przejdziemy tędy, chociaż nie wiem, chyba tak, na peron 6. Tak, można na peron 6. Czekam na, tak jak mówiłam, na pociąg, więc pokażę Wam w międzyczasie stację, jak wygląda. Także oglądajcie. Peron 6 jedzie w kierunku zachodnim, peron 7 w kierunku wschodnim. EP07 351. Trochę bliżej. Lubuszanin wjeżdża. Zobaczcie, EP07 1055, Lubuszanin wjechał do Zielonej Góry. Peron 4 i 5 są krótsze. 1., 2 jest dłuższy i 6., 7 również dłuższy. Dworzec Wschodni był w filmie Nie lubię poniedziałków, a ja nie lubię dworca i dlatego tutaj nie przyjeżdżam. Nie, powiem Wam szczerze, że ten dworzec mi się kojarzy z dzieciństwem, ponieważ karkonoszami często musiałam tutaj stąd odjeżdżać. Trzeba było na wschodnią, żeby zająć miejsce. Widzimy tutaj Kijew Express, który chciałam nagrać. Z Gryfinem.
Wagon z miejscami do leżenia, wagon. I nasze Intercity. Słuchajcie, dworzec wschodni jak dworzec zachodni. Zachodni, dobrze mówię. Nie pomyliłam się. Zacina deszcz, na zachodnim też. Nie wszędzie jest dach, a nawet jak jest dach, to zacina na zachodniej. No a tutaj widzimy, że jest taki daszek, no 1/3 peronu zajmuje. Dąbrowska już pojechała. Jeszcze do Białegostoku stoi pociąg Żubr. Tak wygląda peron pierwszy. Zawsze z niego jeździłam 30 lat temu, 35 lat temu. Jeszcze pamiętam, jak te perony były stare. Teraz będzie do Krakowa IP na 3. peronie, na 2 będzie 18:44 Białystok, to jest właśnie ten, i teraz na 18:48 Bydgoszcz Główna, Rzeszów Główny. Chciałam Wam pokazać, bo ten dworzec, o tym dworcu to mało kto mówi, to jest drugi dworzec jakby po centralnym, duży, może tak powiem objętościowo, powierzchniowo, że jest drugi dworzec, który jest duży. Tam pojechało Pendolino z Krakowa do Gdyni. Zawsze na każdy dworzec mówią, że był najnowocześniejszą budowlą, i centralny, i wschodni, więc do końca nie wiem, ale centralny, kultowy. Schodzimy w podziemia, idę na peron 6. Tak wyglądała Warszawa Wschodnia.